wreszcie zrozumiałeś, że to już koniec. Czas zmienić drogę, więc idź. Wiesz dobrze, co to znaczy, co się stać może, lecz to już nie twoja rzecz. Więc walcz każdego dnia. O czym jest Ślepy Traf i dlaczego akurat zdecydowaliście się stworzyć taki film? Tak, Ślepy Traf jest o odkupieniu, o zmianie swojego przeznaczenia, o zmianie swojego losu, o tym, że jak się jest w jakiejś takiej pasywnej sytuacji, to czy można jeszcze odwrócić właśnie przeznaczenie, czy ślepy traf, jak to woli i zmienić swoją ścieżkę życia i pójść w innym kierunku. Tym razem nie możesz dać plamy. Twoja dusza jeszcze widzi ślepy, ale musisz uwolnić dziewczynę. Niech bogactwo nie kusi cię na potoczenie. Tak naprawdę jest to, powiedziałbym, gangsterski film. Film gangsterski z elementami kina akcji, też z elementami pastiszu. Także są jakieś tam też elementy kina metafizycznego, bo jest nawiązanie do Biblii, do Księgi Tobiasza. Także powiedziałbym, że to bardziej jest taki postmodernistyczny film, taka układanka. W swoim gniewie król nieba pomordował wielu synów Izraela. Ja zaś potajemnie zabierałem ich ciała i grzebałem je. Na początku była Biblia. Biblia nas zainspirowała do tego filmu, a potem... Tak, potem przyszło kino. Czy to przeczytaliście Biblię i... Jakoś ta opowieść tak ewoluowała. Uwspółcześniliśmy ją do gangsterskich filmów, tego typu klimaty a la Pulp Fiction czy Prawdziwy Romans. I na etapie kolejnych przeróbek fabuły pojawił się nagle w filmie Mniej grzmotów w ustach, więcej piorunów w garści. Chuck Norris jako taki bohater, mentor, idol, człowiek o pewnych takich zdolnościach wniknięcia w duszę i oddzielenia dobra od zła. Z powodu kryzysu redukują personel. Przetrwają tylko najlepsze szczury, a ja muszę z czegoś i żyć. Nie trać nadziei. Potrząsaj drzewem, to zawsze coś spadnie. Jest to opowieść o gangsterze, który jest wykorzystywany przez swoją organizację przestępczą do porwań, do zabójstw. Ma on swoje ostatnie zadanie do wykonania, ale akurat się reflektuje, że może by już zmienił swoje życie. Pomaga mu w tym, można tak powiedzieć, pomaga jego choroba, traci wzrok, ma kłopoty z oczami i właśnie wtedy przychodzi mu na pomoc jego głos sumienia, jego strażnik, anioł stróż. Postać pozytywną w filmie gra Chuck Norris, który jest takim mentorem, idolem głównego bohatera naszego gangstera o imieniu Ślepy. Nie warto było zeznawać, kasjer. Wiesz, że z tej spółki wychodzi się tylko w trumie. Zabicie mnie nic wam nie da. Wiesz co, a tu powinno być tak, że... O, już wiem co. Że on stoi, że... cyk. Ostatni papieros. A tak, w tym, prawdziwy romans, tak. Zabicie mnie nic wam nie da, wszystko wam powiedziałem. Początkowo w fabule mieliśmy jako takiego ducha zmarłego kasjera, jednego z bohaterów filmów, ostatnią ofiarę naszego bohatera Ślepego. Kasjer nawiedzał go w takich koszmarach sennych, był jego takim sumieniem. I na etapie kolejnych poprawek chcieliśmy tę historię bardziej podkreślić, a ponieważ podobał nam się motyw z Prawdziwego Romansu, gdzie był Elvis Presley takim duchem głównego bohatera, jakoś tak nam się skojarzyło, przecież mamy Chucka Norrisa. Jestem w miejscach jakichś takich typu lotnisko albo hotel albo coś, no to można zagrać tą rolę i trochę ludzi powkręcać. Że udawać, no, że przyjechał Chuck. W końcu to Chuck Norris, no to wyhaczyliśmy go przez internet, znaleźliśmy stronę sobowtórów Jacka Pieniążka. Zadzwonił Ben do mnie i powiedział, że jest z tej właśnie grupy twórców kina ofowego i zna Bodo i tych, to już wiedziałem, że na pewno będzie ciekawie i wesoło. Jacek się zgodził, powiedział, że on grał już w produkcjach niezależnych, zagrał Bodo Coxa właśnie i chętnie wystąpi w naszym filmie. My mu daliśmy taką dość rozbudowaną rolę i dość taką szeroką, jakiej jeszcze nie miał w kinie niezależnym do tej pory. Okej, dziękuję. Jedna uwaga do Chucka. Ja mam ci teraz tutaj podszedłeś w takim półzbliżeniu. Jak bierzesz jego pistolet do ręki, to go tak podnieść na wysokość spotu słonecznego pod brodę swoją, żeby on był w kadrze.
No tak, bo I się tak bardzo nie wychylaj w jego kierunku, bo wychodzisz z kadru, a poza tym było świetnie. Tak właśnie się spotkaliśmy na planie, zaprosiliśmy jeszcze zawodowych aktorów. Jacka Kałuckiego, Magdę Waligórską i właśnie zaczęliśmy tworzyć właśnie taką niezależną produkcję 30-minutową, właśnie takie kino sensacyjne z pewnym takim podtekstem metafizycznym. Mniej grzmotów w ustach, więcej piorunów w garści ślepy. Patrz uważnie, bo twój wzrok czyni cię ślepym. Cholera, Czak. Mam dość tego gówna. Nie uratuję tej dziewczyny, no. Jestem ślepy. Tym razem nie możesz dać plamy. Jacek, jeżeli prosiliśmy go o kreowanie, mówiliśmy, kamera już poszła, nagle nie było Jacka, po prostu był Chuck Norris. Nie trać nadziei. Potrząsaj drzewem, to wreszcie coś spadnie. Okej, dziękuję. Stwierdziliśmy, że taki milczący Chuck Norris o pokerowej twarzy to będzie to coś, co chcemy uzyskać. A tak, Jacek nas zagadywał w trakcie planu filmowego, więc już mieliśmy go po uszy i zdecydowaliśmy, że lepiej niech milczy. No i potem daliśmy mu głos na montażu. Twoja dusza jeszcze widzi, ślepy, ale musisz uwolnić dziewczynę. Ich bogactwo nie zwodzić na pokuszenie. Okej? Dzięki. Daj mi teraz pojedynczych. Jeżeli chodzi o wspólną reżyserię, to do tej pory zrealizowaliśmy dwa takie projekty. Zabójcze nagranie z Bodo Coxem i Ślepy traf z Jackiem Pieniążkiem i Chuckiem Norrisem. Jak się robi z nami filmy we dwójkę? Jak jest nas? Nie pamiętam, to było dawno. Twórczy chaos? No chaos. Ja widzę. Odzyskałem wzrok. Bogactwo, którego szukałeś, było w tobie. I teraz Ja ty zabić mu broń. Chcesz powiedzieć, że jestem aresztowany, kotku? Chcę powiedzieć, że wypowiedzenie. Z przyjemnością. Chodź, musimy to grać tym jednym długim ujęciem. Nie. Ja go nie ogarniam po prostu. Pierdu, tralala, no. Czas leci, wiesz. Bieganie. No to będzie szybciej. No co, robimy? Trzymajmy się planu. Tak jak było. Nie zmieniamy, trzymajmy się planu, słuchajcie. Będziemy teraz zmieniać. Byłoby śmiesznie coś takiego zrobić. Jest nas dwóch, także łatwiej nam robić ujęcia w jednym punkcie i w drugim jednocześnie. Czy jesteś operatorami też? Nie możesz mi nic zrobić, Czak. Nie możesz mnie zabić. Jesteś tylko moim sumieniem. Trzymaj tam kamerę w tym. Stop. Zasłonił bronę kamerę? Tak. Dobra. Nagrajmy teraz samotło bez Chucka. Ben pełni funkcję często producenta i montażysty, ja natomiast pełnię funkcję współproducenta, reżysera i także razem z Benem tworzymy scenariusze lub też szukamy scenarzystów z zewnątrz. Ale ostrzegł mnie, żebym przypadkiem nie stała się dewotką, bo grzechy to on wybacza, ale głupoty nigdy. Teraz niepokojnie słucha tego, co mówi Zola, i ona wstaje z łóżka i podchodzi do sali. A ile pracy poświęcacie scenariuszowi? Ślepy trawę robiliśmy jakoś tak od lutego do kwietnia, tak? Do wiosny, tak. Tak. Czyli 2 miesiące. Zabójcze nagranie robiliśmy, no, prawie rok. Moja scena, słuchaj, gdzie ja mam ten samochód? A mogę mieć bałagan w torebce? Możesz, Jeżeli on do niej podejdzie, jestem. Sprawdzi tylko, podejrzy, wiesz, czy ta ją drasnęła. Czy jest wszystko w porządku. Jasne. i Tym samym. To może ja będę czytał twoje kwestie, jak na to zareagujesz, Adaś. Sami jesteśmy producentami, to też jest w jakimś tam stopniu pomocne, że mamy wolną rękę do naszych działań, poczynań, do naszych projektów. Zauważamy obserwującego ją przez ogrodzenie ślepego zagrodzenia, który mrużąc oczy przez lornetkę usiłuje porównać sylwetkę dziewczyny ze zdjęciem w kieszeni. Ktoś za ogrodzenia przygląda się poczynaniom ślepego. Ślepy wchodzi przez bramę, idzie prosto w kierunku Sary i zachodzi od przykładać do pleców pistolet. Idź prosto, nie odwracaj się, będziesz cała. Przygotowujemy się dość długo właśnie po to, żeby te 2 dni były efektywnie maksymalnie wykorzystane.
Rozumiem. Żeby nie było dziur takich, że czeka się, tak jak to Czak mówił, filmy to czekanie, nie? Nie, my generalnie działamy i wyciskamy 7 poty i bywają takie dni, że robimy zdjęcia 15-16 godzin. Wiesz co, jednak 2 dni trochę kurde za nerwowo trochę. Znaczy zmęczenie takie. Im dalej po prostu zaczynałem zapominać tekstów. Te teksty akurat chyba najlepiej znałem wczoraj. Zmęczenie. Zmęczenie, no po prostu zmęczenie. Za ślepy traf. Gdybyście mieli dużo pieniędzy, to co byście ulepszyli w tym filmie? Co by było lepiej? Może ja bym zagrał. Może. Być może to jakaś taka jest wada, że nie ma takiego, wiesz, wyraźnego kierunku w tym, ale lubię taką różnorodność. To daje taki odpoczynek. Tu mamy ślepy traf, taka historia lekka, optymistyczna, trochę tam się gonią, strzelają i tak dalej, jak w zabójczym nagraniu. Mamy takie filmy w dorobku poważniejsze jak Antek albo Ścierwociad. No i w planach mamy różne jeszcze inne historie, także nie ma jakichś ograniczeń. Więc walcz, dziś jesteś silny. Dziś sen twój spełnia się.